Wybuch wojny w czerwcu 1941 roku pomiędzy niemiecką III Rzeszą a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, państwami, które w porozumieniu napadły na Polskę we wrześniu 1939 roku, otworzył aliantom możliwość poszerzenia koalicji antyniemieckiej. Jednym z efektów ofensywy dyplomatycznej Wielkiej Brytanii było odmrożenie stosunków ZSRR z Polską, której rząd od czasu zajęcia kraju przez Niemców i Sowietów przebywał na uchodźstwie we Francji i Wielkiej Brytanii. Układ polsko-sowiecki umożliwiał uwolnienie setek tysięcy polskich jeńców wojennych i cywilów wywiezionych z ziem zajętych przez Sowietów do syberyjskich łagrów i utworzenie Armii Polskiej w ZSRR, która wzmocni odbudowywane na Zachodzie przez rząd Rzeczypospolitej polskie siły zbrojne w walce z Niemcami. Dowództwo armii powierzono zwolnionemu z sowieckiego więzienia generałowi dywizji Władysławowi Andersowi. Do kilku obozów na terenie ZSRR zaczęli przybywać zwolnieni z łagrów Polacy, w tym wiele kobiet i dzieci, schorowani, wychudli jak szkielety, wyniszczeni fizycznie ludzie w łachmanach, strzępach polskich mundurów, często bez butów, z nogami obwiązanymi szmatami. Tak generał Anders opisał swoich żołnierzy z obozu w Tockoje, wspominając, że czekali na niego ogoleni i uparli się, że będą maszerować. Po raz pierwszy w życiu przyjął defiladę żołnierzy bez butów. Tak przyszły II Korpus Polski rozpoczął swój marsz do ojczyzny. Kiedy niemiecka ofensywa została zatrzymana, Związek Radziecki przestał zwalniać Polaków z łagrów, a zgromadzonym w obozach Armii Polskiej zmniejszył racje żywnościowe. W 1942 roku, zanim Sowieci ponownie zerwali stosunki dyplomatyczne, ponad 120 000 Polaków, w tym kobiety i dzieci, ewakuowano do Iranu, a następnie Iraku, Palestyny i Egiptu na tereny kontrolowane przez Brytyjczyków. We wrześniu 1942 roku utworzono Armię Polską na wschodzie, a w następnym roku wyłoniono z niej liczący około 48 000 żołnierzy II Korpus Polski, przydzielony później do brytyjskiej 8 Armii. W jego skład weszły zbudowane i wyszkolone według brytyjskich standardów, choć liczebnie mniejsze, 2 dywizje piechoty, 3. Dywizja Strzelców Karpackich i 5. Kresowa Dywizja Piechoty oraz liczne jednostki wsparcia i zabezpieczenia. Pancerną pięścią korpusu była 2. Brygada Pancerna, której trzon stanowiło kilkuset uratowanych z łagrów żołnierzy służących przed 1939 rokiem w broni pancernej i kawalerii. Brygadę tworzyły 3 pułki czołgów, 4. Pułk Pancerny Skorpion, 6. Pułk Pancerny Dzieci Lwowskich i 1. Pułk Ułanów Krechowieckich. Zgodnie z doktryną brytyjską, brygada była jednostką wsparcia piechoty, zatem nie działała samodzielnie, lecz na potrzeby dowódców dywizji wydzielała pododdziały czołgów. W przeciwieństwie do oddziałów tworzonych w Wielkiej Brytanii, głównie z żołnierzy ewakuowanych z Polski we wrześniu 1939 roku, w tym doświadczonych pancerniaków walczących w Polsce i Francji, 2. Brygada Pancerna budowała swój potencjał niemal od podstaw. Kiedy oddziały w Wielkiej Brytanii przechodziły szkolenie, pancerniacy generała Władysława Andersa przechodzili rekonwalescencję, przenoszeni do kolejnych obozów na Bliskim Wschodzie. Ich niepełny cykl szkolenia został dodatkowo przerwany przezbrojeniem w czołgi Sherman. Wyposażenie pułków pancernych w te uniwersalne maszyny było dużym wzmocnieniem, ale odbyło się kosztem ćwiczeń współdziałania z piechotą, które ograniczono głównie do teorii. Kiedy oddziały w Wielkiej Brytanii przechodziły szkolenie zgrywające przed inwazją w Normandii, czołgi 2. Brygady Pancernej rozpoczynały już walkę we Włoszech o Monte Cassino, kluczowy bastion linii Gustawa. Była to jedna z kilku linii potężnych niemieckich umocnień przecinających w poprzek Półwysep Apeniński, na której zimą 1943 roku, zaledwie 100 kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu, zatrzymała się ofensywa aliantów. Był to system połączonych pozycji obronnych, w których kluczową rolę odgrywał masyw Monte Cassino, rozciągający się wzdłuż głównej drogi wiodącej z południa do Rzymu i łączący się w głębi z kolejną linią obrony, nazwaną linią Hitlera. Jego strome i skaliste zbocza pokrywała sieć schronów z gniazdami karabinów maszynowych i moździerzy, chronionych przez zasieki z drutu kolczastego i pola minowe.
Stanowiska na sąsiadujących wzgórzach wspierały się, koncentrując ogień na atakowanym odcinku ze wszystkich stron. Ich obsadę stanowiły elitarne niemieckie jednostki spadochronowe i górskie. Aby do tych stanowisk dotrzeć, trzeba było pokonać około 5 kilometrów odkrytego terenu w dolinie rzeki Rapido pod ogniem niemieckiej artylerii, a następnie wąski szlak nad przepaściami, ostrzeliwany z sąsiednich wzgórz. Od stycznia do marca 1944 roku w 3 niezwykle krwawych bitwach o Monte Cassino poległo lub zostało rannych około 50 000 żołnierzy amerykańskich, francuskich, brytyjskich, nowozelandzkich oraz indyjskich. Więcej niż liczył II Korpus Polski, który otrzymał zadanie przełamania niemieckiej obrony w masywie Monte Cassino i Piedimonte San Germano oraz uzyskania kontroli nad drogą nr 6, aby zabezpieczyć działania jednostek alianckich w Dolinie Lirii. Rozpoczęto przygotowania do 4. bitwy. Szczupłość sił powodowała, że II Korpus musiał zaangażować wszystkie zasoby, a walkę rozstrzygnąć jak najszybciej. Aby skierować całą piechotę na kluczowe kierunki, osłonę skrzydeł powierzono spieszonym oddziałom rozpoznawczym i żołnierzom ze służb tyłowych. Wsparcie piechocie miały zapewnić czołgi. Ponieważ osłonięte skałami niemieckie umocnienia można było zniszczyć jedynie bezpośrednim ogniem artyleryjskim na wprost. Na teren walk trzeba było dostarczyć olbrzymie ilości amunicji, żywności, wody, paliwa i sprzętu, zapewnić przepływ wojsk oraz drogi ewakuacji. Zrujnowane walkami miasto Cassino i Dolinę Rapido starano się ukryć za zasłonami dymnymi. Mimo to jazda w dzień była bardzo niebezpieczna, dlatego poruszano się głównie nocą, bez świateł. Od zmierzchu do świtu trwał ożywiony ruch, wymagający doskonałej organizacji. Zaopatrzenie do pierwszych punktów dostarczały ciężarówki. Później przeładowywano je na samochody terenowe i bezwieżowe czołgi Stuart oraz setki mułów, których karawany nieprzerwanie wędrowały w góry. Na trasie organizowano zamaskowane punkty medyczne, amunicyjne, materiałów pędnych, wody i żywności, a saperzy przystosowywali górską drogę, nazywaną Cavendish Road, a już niedługo drogą polskich saperów, do ruchu czołgowego, wykuwając dodatkowo w skałach schrony i nisze dla rannych. Działanie na odcinku Monte Cassino miało być zaskoczeniem. Ograniczono patrole. Planowanie oparto na analizie zdjęć lotniczych, danych z wysuniętych stanowisk obserwacyjnych oraz informacjach od dowódców jednostek alianckich. Wykonano plastyczną mapę terenu. Wojsko trenowało walkę w górach, a czołgi mające działać w wysokich reżimach pracy silnika, przekładni i napięcia gąsienic skierowano do warsztatów. Niewystarczające opancerzenie Shermanów wzmocniono przez dospawanie na burtach płyt pancernych, a z przodu ogniw gąsienic. Przed ostrzałem z góry miały chronić worki z piaskiem. Wzgórza wokół Monte Cassino łatwiej było zdobyć niż później utrzymać, z uwagi na obronę opartą na wsparciu ogniowym z sąsiadujących wzgórz. Dlatego generał Władysław Anders zaplanował jednoczesne natarcie na 2 główne bastiony: 3. Karpackiej Dywizji Piechoty na wzgórze 593 i Dolinę prowadzącą do Massa Albaneta, czyli folwarku Albaneta, a 5. Kresowej Dywizji Piechoty przez wzgórze Widmo na wzgórza 575 i San Angelo. Pozostałe pozycje, w tym ruiny klasztoru, miały być non-stop ostrzeliwane i osłaniane dymem, aby nie mogły udzielić wsparcia Niemcom. Każda z dywizji otrzymała do pomocy szwadron, czyli 16 czołgów 4. Pułku Pancernego Skorpion, którym przydzielono kompanię z 10. Batalionu Saperów, spodziewając się dużej liczby min. Aby dotrzeć na wzgórze Widmo i do folwarku Albaneta, czołgi musiały przedrzeć się przez gardziel, kilkusetmetrowy wąwóz rozdzielający strefy ataku polskich dywizji. Była to zaminowana i otoczona stanowiskami ogniowymi na wzgórzach strefa śmierci, na sygnał przykrywana ogniem niemieckiej artylerii. Dopiero po jej pokonaniu czołgi docierały do miejsca, w którym mogły się rozdzielić, wjeżdżając w prawo na najeżony schronami bojowymi stok wzgórza Widmo lub w lewo na wąski wał stanowiący wyjście z gardzieli na Massa Albaneta, skąd ogniem wspierano sąsiednie wzgórza.
Niemcy zdawali sobie sprawę, że utrata doliny rozmontuje system obrony. Dlatego wyjście z Gardzieli było silnie obsadzone wojskiem i zaminowane, a podejścia broniły gniazda karabinów maszynowych. Było wiadome, że czołg, który poprowadzi natarcie na Gardziel, ma niewielkie szanse przetrwania. Dowódca 4. Pułku poprosił dowódców czołowych plutonów, aby losowali, kto poprowadzi czołgi na widmo, a kto przez Gardziel na Albanetę. Gardziel wylosował podporucznik Ludomir Białecki. Natarcie ruszyło nocą 11 maja, poprzedzone nawałą artyleryjską około 1000 dział i moździerzy. Na drogę polskich saperów w ciemnościach wjechały czołgi i pojazdy wsparcia. Pluton porucznika Tadeusza Trejdosiewicza z 2. szwadronu szedł jako pierwszy, aby wesprzeć atak 1. Batalionu Strzelców Karpackich. Jednak mimo wielu ofiar nie udało się saperom rozminować terenu, a na Gardziel położyła ogień niemiecka artyleria. W wyniku tego ostrzału oraz min cały pluton czołgów został wyeliminowany, zanim otworzył ogień. Piechota atakowała bez wsparcia, ponosząc duże straty, a kolejne czołgi nie nadjeżdżały, bo na górskiej drodze stworzył się zator. Jeden z czołgów zaczepił o występ skalny, tarasując drogę. Zanim podjęto decyzję o zrzuceniu go w przepaść, spośród 30 Shermanów tylko 4 mogły ruszyć naprzód. Były to wozy z plutonu podporucznika Ludomira Białeckiego, jadącego czołgiem Sułtan, oraz z plutonu dowodzenia 3. szwadronu. Po otrzymaniu meldunku, że piechota potrzebuje wsparcia, czołgi ruszyły z pomocą. U wylotu Gardzieli Sułtan najechał na gniazdo kilku min przeciwpancernych. Załoga zginęła na miejscu lub zmarła w wyniku odniesionych ran. Wybuch amunicji zerwał z czołgu ponad 4-tonową wieżę, która spadając wbiła się lufą w ziemię. Pozostałe czołgi osłaniały odwrót piechoty aż do wyczerpania amunicji, po czym wycofały się. Reszta dotarła zbyt późno. Natarcie II Korpusu Polskiego umożliwiło aliantom zdobycie przyczółka w Dolinie Lirii, ale dla Polaków było porażką. Brak wyćwiczonych procedur współpracy czołgów, saperów i piechoty w ciemności i trudnym terenie spowodował duże straty. Saperzy musieli rozminować Gardziel, nakłuwając każdy kawałek ziemi metalowymi prętami, ale mogli to robić tylko pod osłoną czołgów i piechoty. Zwiększono ilość noszowych w punktach medycznych i przesunięto je bliżej walczących. Jedną z czołówek sanitarnych zainstalowano pod podwoziem czołgu mostowego. Czołówki naprawcze zorganizowano tak, aby czołg, który nie był stratą definitywną, mógł wrócić do walki najdalej w ciągu doby. Doświadczenie zdobyte podczas nieudanego natarcia pomogło w przygotowaniu decydującego szturmu, który przeszedł do historii. Przygotowując kolejne natarcie, przeprowadzono rozpoznanie ujścia Gardzieli na Mas Albaneta. Saperzy usuwali miny, korzystając z osłony czołgów, informując załogę przez telefon zewnętrzny, że można ruszyć naprzód. Czołgi w tym czasie niszczyły stanowiska ostrzeliwujące saperów, stosując tak zwany bunker cocktail, czyli oddawanie szybkich salw pocisków odłamkowych i przeciwpancernych. Odłamkowe zrywały maskowanie i raziły siłę żywą. Przeciwpancerne kruszyły skalne schrony. Kiedy 17 maja piechota ruszyła do ataku na wzgórza, na rozminowany fragment wyjścia Gardzieli na Albanetę mógł już wjechać jeden czołg. Z powodu min nie mógł ruszyć dalej, ale prowadził ogień do umocnień, z których ostrzeliwana była polska piechota. Kiedy skończyła mu się amunicja, jego miejsce zajął następny, a saperzy wciąż poszerzali przejście. Czołgi uzupełniały amunicję tuż za wzgórzem i czekały na swoją kolej, żeby wrócić do walki. Tymczasem 3. szwadron, wjeżdżając na widmo, stracił wszystkich saperów, a czołgi zaczęły ześlizgiwać się z kamienistego stoku. Sytuację uratował kapral podchorąży Zdzisław Starostecki, który wyskoczył z czołgu i pokierował pierwszą maszynę na górę. Po jej śladach wjechały następne.
Pomysł zdobywania tak stromego wzgórza czołgami mógł wydawać się szalony, ale używane przez Polaków brytyjskie Shermany 3 z silnikami diesla dysponowały nadwyżką mocy, która umożliwiała jazdę nawet w tak ekstremalnie trudnym terenie. Na wyjściu z Gardzieli około południa mieściły się już 2 czołgi. Niszczyły schrony, ale też ponosiły straty. W jednym od trafienia pociskiem artyleryjskim pękła wieża, w innym pocisk stopił dospawane ogniwa gąsienicy. Ale czołgi nie przerywały ognia, a każdy, który został uszkodzony, zastępowany był kolejnym. Tego dnia każdy czołg 2 szwadronu kapitana Władysława Drelicharza wystrzelił na Mas Albaneta kilkaset pocisków z armaty i po kilka tysięcy pocisków z karabinów maszynowych. Na widmo czołgi zabrały podwójny zapas amunicji. Wspierały tam nie tylko piechotę na sąsiednich wzgórzach, ale też wjechały w środek niemieckich umocnień, walcząc na odległościach do kilkunastu metrów. Część Niemców poddała się, a 2 schrony zdobył podchorąży Starostecki. Jeńcom kazano zejść w dół po śladach czołgów, ale podczas kontrataku Niemcy podeszli tak blisko, że walczono na granaty ręczne. W tym czasie u wejścia do Gardzieli mieściły się już 3 stojące w linii czołgi. W eter poszedł meldunek kapitana Drelicharza. Mamy Mas Albaneta. Jesteśmy w Gardzieli. Na koniec dnia, kiedy zostały już tylko 4 sprawne maszyny, czołgi zjechały z wału, a ich miejsce zajęła piechota i saperzy, którzy do rana rozminowali wejście, wytyczając wąską ścieżkę białą taśmą. Czołgi z widma także wycofały się przed nocą, ponieważ piechocie nie udało się do nich dotrzeć. 18 maja o świcie ruszyły do walki wszystkie szwadrony 4 Pułku Pancernego Skorpion. Pazur, pierwszy czołg, który przejechał przez Gardziel na ścieżkę wytyczoną białymi taśmami, niemal od razu został unieruchomiony przez minę. Próbujący go wyminąć pirat najechał na minę tuż obok. Czołgi utknęły, strzelając do wyczerpania amunicji, a saperzy znów poszerzali przejście. Ogień przeciwnika słabł. Niespełna 2 godziny później patrol 12 Pułku Ułanów zatknął na ruinach klasztoru biało-czerwoną flagę. Pierwszą część zadania wykonano, ale drogę do Rzymu zagradzało jeszcze Piedimonte San Germano, pozycja ryglowa łącząca Monte Cassino z linią Hitlera. Było to silnie ufortyfikowane miasteczko górujące nad drogą numer 6, otoczone kamiennymi tarasami, po których pięła się serpentyna jedynej drogi dojazdowej. Osłaniały ją żelbetowe schrony, z których najgroźniejszy uzbrojono w obrotową wieżę czołgu Panter. Wszystkie zewnętrzne budynki zostały zamienione w punkty oporu. Na tarasie powyżej nich zorganizowana była kolejna linia, a w niej między innymi 5 dużych, ukrytych w skałach schronów. Osobne punkty obrony stanowiły kamienne budynki na szczycie. Było to trudne zadanie dla piechoty. Problem polegał na tym, że II Korpus Polski nie dysponował już rezerwami umożliwiającymi szybki szturm kolejnej linii umocnień. Po walkach o Monte Cassino w batalionach piechoty zdolnych do walki pozostało już mniej niż 30% żołnierzy. Z konieczności trzonem grupy bojowej został 6 Pułk Pancerny Dzieci Lwowskich, który nie brał jeszcze udziału w walkach. Wsparto go improwizowanymi oddziałami piechoty, artylerią i saperami. Było to wyrazem determinacji, ponieważ teren był skrajnie niekorzystny dla czołgów. Atutem w tej sytuacji było to, że 6 Pancerny jako jedyny potrafił pracować całym pułkiem na tej samej częstotliwości, co wymagało olbrzymiej dyscypliny korespondencji radiowej, ale zapewniało lepsze dowodzenie i świadomość sytuacyjną załóg poszczególnych plutonów, a nawet pojazdów. Natarcie rozpoczęło się 20 maja jednoczesnym atakiem z 2 stron. Pierwszy szwadron miał opanować drogę do Piedimonte San Germano od strony drogi numer 6. Drugi obejść miasto, przecinając drogę dojazdową i wydostać się na wzniesienie dające lepszy wgląd w miasto i pozycje strzeleckie dla czołgów. Obydwa miały wspierać natarcie piechoty z południowego wschodu. Pierwszy atak, podobnie jak pod Monte Cassino, trafił na bardzo silną obronę. Wzniesienia na północnym zachodzie nie udało się osiągnąć. Piechota wdarła się na skraj miasta, ale zaległa, przygnieciona ogniem broni maszynowej. Tymczasem Niemcy otrzymali posiłki, które weszły do Piedimonte.
Przez kilka kolejnych dni i nocy wymieniano ciosy, walcząc na wyczerpanie. Czołgi i artyleria ostrzeliwały niemieckie pozycje, ale też ponosiły straty. Na łąkach pod Piedimonte San Germano płonęły polskie czołgi, niszczone ogniem z zamaskowanych schronów bojowych. Czołgi i piechota szturmowały kamienne tarasy, po których teoretycznie nie mógł wjechać żaden pojazd. Zawisały na nich, spadały, ale powoli zbliżały się do miasta. Sytuacja jednak była patowa, a Polacy nie dysponowali siłami, które mogłyby ją przełamać. Zmieniono więc taktykę. Kolejny szturm obchodzący miasto wzdłuż silnie bronionych łąk przeprowadził szwadron czołgów przy wsparciu piechoty poruszającej się na kariersach, opancerzonych transporterach gąsienicowych i artylerii. W efekcie zniszczono 2 działa przeciwpancerne oraz inne punkty oporu, przebijając się w końcu na północ Piedimonte. Kiedy teren nie pozwolił na dalszy przejazd, wycofano się. Tymczasem czołgi i piechota coraz głębiej wgryzały się w miasto. Kiedy więc zaczęły padać pozycje obronne, a wyczerpani walką Niemcy zorientowali się, że pod Piedimonte podchodzą kolejne siły, wycofali się, zostawiając wielu rannych i uwięzionych pod gruzami w bunkrach. 25 maja na szczycie Piedimonte załopotał proporczyk 6 Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich. W ten sposób zakończyły się działania w rejonie masywu Monte Cassino, najcięższej bitwy aliantów w zachodniej Europie, porównywanej przez Niemców do bitwy pod Stalingradem. Pod wpływem jej doświadczeń polskie jednostki, w tym jednostki pancerne, wprowadziły wiele zmian dotyczących taktyki, zagadnień technicznych, organizacyjnych, czy choćby zasad zachowania się w rejonie działań bojowych. Zebrane doświadczenia miały olbrzymi wpływ na przebieg dalszych walk. Drugi Korpus Polski miał otrzymać 4 tygodnie na odtworzenie gotowości bojowej. Odpoczynek zaplanowano na wybrzeżu Adriatyku, gdzie Polacy mieli stanowić wzmocnienie brytyjskiego 5 Korpusu. Jednak sytuacja na froncie sprawiła, że 5 Korpus musiał nagle ruszyć do walki w środkowych Włoszech, a Polacy otrzymali rozkaz pościgu za wycofującymi się wzdłuż Adriatyku Niemcami i zdobycia portu w Anconie. Zajęcie miasta skróciłoby linie zaopatrzeniowe brytyjskiej 8 Armii o ponad 450 km, co przyspieszyłoby opanowanie północnych Włoch. Powodzenie operacji zależało od szybkości, więc kluczowe zadania powierzono jednostkom zmotoryzowanym i pancernym, ale wybrzeże Adriatyku nie sprzyjało ich użyciu. W pagórkowatym terenie pociętym rzekami i kanałami rozciągały się sady, winnice i pola kukurydzy, utrudniające działania broni pancernej. Niemal każdy budynek był gniazdem oporu. Kurz ograniczał widoczność na drogach, za to jadące pojazdy widoczne były z daleka. W takich warunkach samo poruszanie się było niebezpieczne, nie mówiąc o pościgu i walce z przeciwnikiem. Drogi do Ancony broniły 2 niemieckie dywizje piechoty, liczebnie przewyższające drugi Korpus Polski. Prowadziły działania opóźniające na dalekim przedpolu pasa umocnień, nazwanego linią Gotów, w oparciu o 4 linie obrony na rzekach Chienti, Potenza, Musone i Essino, z których 3 broniły dostępu do Ancony. Niemcy, wycofując się na kolejną linię obrony, organizowali zasadzki, niszczyli za sobą mosty, tunele i drogi, a brody minowali i bronili ich wspierani ogniem artylerii. Czas na odpoczynek i przyjęcie uzupełnień skrócono do minimum. Pierwsze oddziały II Korpusu Polskiego rozpoczęły pościg 16 czerwca, po kilku dniach docierając do pierwszej linii obrony na rzece Chienti, a następnie Potenza. 30 czerwca Niemcy wycofali się za rzekę Musone, ostatnią przeszkodę wodną przed Anconą. Pościg przerodził się w 6-dniową bitwę w okolicach Loreto. Polacy przedarli się przez zaminowane przeprawy i w krwawych walkach o niemal każdy dom zdobyli przyczółek w rejonie miejscowości Castelfidardo i Osimo, zaskakując Niemców taktyką nietypową dla brygady czołgów stworzonej do wspierania piechoty. Generał Władysław Anders pod Loreto utworzył pancerne ugrupowanie taktyczne. Tym razem to zwarte oddziały czołgów wspierane były piechotą, artylerią i saperami. Zmiana okazała się bardzo efektywna, choć walki były zacięte, a teren czołgom nie sprzyjał. To zdjęcie przedstawia czołg Busola z 1 Pułku Ułanów Krechowieckich,
zniszczony w walkach na podejściu do Castelfidardo. Dla jadącego busolą porucznika Władysława Sypla był to kolejny czołg, do którego przesiadł się w walce po utracie własnego. Zdjęcie to czasami opisywane jest jako zrobione w Osimo. Tymczasem w rzeczywistości pokazuje to miejsce. Po zdobyciu Castelfidardo i Osimo Polacy uzyskali kontrolę nad doliną rzeki Musone. Jednostki II Korpusu osiągnęły pozycje wyjściowe do operacji zdobycia Ancony. Ze względu na duże wyczerpanie oddziałów, generał Władysław Anders zarządził przerwę operacyjną w celu odtworzenia zdolności bojowej i przygotowania fortelu mylącego przeciwnika. Dotychczasowy ciężar walk nad Adriatykiem spoczywał na 3. Dywizji Strzelców Karpackich i 2. Brygadzie Pancernej, walczących na prawym skrzydle wojsk polskich wzdłuż biegnącej wybrzeżem drogi numer 16, najkrótszej i najlepszej drogi do Ancony. Dlatego Niemcy właśnie tam spodziewali się ataku. Tymczasem główne natarcie pójść miało nie na prawym, a na lewym skrzydle siłami 5. Kresowej Dywizji Piechoty oraz 2. Brygady Pancernej, która w tajemnicy przemieścić się miała na zachód, szybkim manewrem oskrzydlić nieprzyjaciela i dotrzeć do drogi numer 16 na północ od Ancony, zamykając Niemców w okrążeniu. Chcąc przekonać przeciwnika, że II Korpus Polski atakować będzie od strony morza, przez kilka dni prowadzono intensywny ruch na prawym skrzydle. 14 lipca szwadron kapitana Władysława Drelicharza wykonał wręcz ostentacyjny przemarsz do nadmorskiego Porto Recanati. Ale kiedy zapadła noc, wyruszył na prawdziwe pozycje, a w Porto Recanati pozostały tylko makiety czołgów. Cała brygada pancerna, maskowana dźwiękowo nawałą artyleryjską, przemieściła się na zachód w rejon Montoro. Tam czołgi rozproszono i zamaskowano. Załogi miały bezwzględny nakaz ciszy radiowej i zakaz kontaktowania się z ludnością. Kiedy rankiem 17 lipca ruszyło natarcie, Niemcy położyli ogień zaporowy w rejonie symulowanych działań w pasie nadmorskim, a nie tam, gdzie naprawdę były czołgi. Gdy zorientowali się w tej pomyłce, było już za późno. Główny punkt niemieckiej obrony Monte della Crescia wraz z sąsiadującymi wzgórzami zagrażał grupie manewrowej mającej wykonać oskrzydlenie. Musiał więc zostać szybko rozbity. Przy wsparciu artylerii i lotnictwa czołgi i piechota na transporterach gąsienicowych atakowały jednocześnie z kilku stron, oskrzydlając kolejne wzgórza. Piechota wynajdywała czołgom cele, oznaczając je kolorowymi granatami dymnymi wystrzeliwanymi z granatników. Naczelny wódz polskich sił zbrojnych, generał broni Kazimierz Sosnkowski, który obserwował to natarcie, nazwał je najidealniejszą współpracą czołgów z piechotą. Na innym odcinku pierwsza samodzielna kompania komando i szwadron czołgów 1. Pułku Ułanów Krechowieckich sforsowały rzekę Musone i w ciągu godziny opanowały wioskę Kazenułowe, likwidując stanowiska obrony przeciwpancernej. Wieczorem Polacy zajęli miasteczko Ofana. Tempo walk sprawiało, że brano wielu jeńców i zdobywano dużą ilość sprzętu. Grupa manewrowa, której trzonem była 2. Brygada Pancerna, przełamała obronę w rejonie Polveridzi, a o świcie 18 lipca opanowała Agugliano, 15 km od Ancony. Zdezorganizowani Niemcy ponosili duże straty lub poddawali się. Generał Władysław Anders dostrzegł nie tylko szansę na zdobycie Ancony, ale też na zamknięcie Niemców w okrążeniu poprzez dotarcie do Torrette a Mare na północ od Ancony i zdobycie przepraw na rzece Esino. Plan ten ostatecznie nie powiódł się z powodu zatoru, w jakim nocą utknęły pojazdy wojskowe pomiędzy Polveridgi a Agugliano, dając Niemcom czas na wycofanie się z miasta. 19 lipca oddziały polskie wjechały do Ancony. Miasto zostało zdobyte.
Drugi Korpus Polski, który według niemieckiej propagandy po Monte Cassino miał nie być już zdolny do walki, w ramach samodzielnie zaplanowanej i przeprowadzonej operacji błyskawicznie przesunął się o około 150 kilometrów wzdłuż Adriatyku, zdobył kluczowy port i wziął około 3000 jeńców. Bitwą o Ancone osobiście dowodził generał dywizji Władysław Anders. Co ciekawe, decydujący manewr oskrzydlenia Ancony był jego twórczym rozwinięciem napoleońskiego wzorca działań manewrowych, wykonanym przy użyciu broni pancernej, która w rękach polskich żołnierzy z bitwy na bitwę stawała się coraz potężniejszym orężem. Pościg za nieprzyjacielem kontynuowano aż do rzeki Cezano, co chwila natrafiając na silny opór. Niemcy, obserwując sposoby walki Polaków, zmodyfikowali taktykę, wysuwając na pierwszą linię broń przeciwpancerną. Zmianę sposobu niemieckiej obrony zauważono już w Chiaravalle, po przekroczeniu rzeki Esino. W mieście ukryto działa przeciwpancerne, które rozbić miały polskie natarcie. Na żołnierzy, którzy wycofywaliby się po nieudanym szturmie, oczekiwała w ukryciu niemiecka piechota uzbrojona w ręczną broń przeciwpancerną i karabiny maszynowe, która wcześniej miała przepuścić Polaków. Zasadzka nie udała się, ponieważ czołgi prowadziły ogień prewencyjny w kierunku każdej kryjówki, a zwiad wykrył niestrzeżony kanał, którym część Shermanów wjechała niepostrzeżenie do miasta. Jednak najkrwawsze walki pancerne nad Adriatykiem były dopiero przed Polakami. Zdobycie portu w Anconie i brak postępów w środkowych Włoszech spowodował, że dowództwo sprzymierzonych ponownie skierowało uwagę na wybrzeże Adriatyku. Korpusy brytyjski i kanadyjski 8 Armii miały ominąć Apeniny, przedzierając się przez nadmorski odcinek linii Gotów. Drugi Korpus Polski otrzymał zadanie wypchnięcia przeciwnika z rejonu między rzekami Cezano i Metauro, aby zapewnić alianckim korpusom przestrzeń do natarcia. Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich miała uderzyć na wschód i zachód od Mondolfo San Constanzo, a po przełamaniu na jednym z tych odcinków jednostki pancerne miały wyjść na tyły przeciwnika. Pułk 4 Pancerny Skorpion i piechota na wzgórze Il Vicinato, a pułk 6 Pancerny Dzieci Lwowskich i angielski 7 Pułk Huzarów od południa na grzbiet Monte Rosario, które wraz z Il Vicinato dominowały nad terenem, dając kontrolę nad doliną rzeki Metauro. Walka o Il Vicinato rozpoczęła się o świcie 19 sierpnia. Kiedy tylko ruszyło natarcie, zamaskowane samobieżne działa przeciwpancerne otworzyły ogień, trafiając wszystkie 3 czołgi pierwszego plutonu. Dzięki szybkiemu manewrowi oskrzydlającemu plutonu podporucznika Czesława Filmanowicza i silnemu wsparciu artyleryjskiemu oddziały niemieckie wycofały się na nierozpoznane wzgórze Monte Rosario. Pułk 4 Pancerny zajął pozycję na Il Vicinato, natomiast pułk 6 Pancerny otrzymał rozkaz zajęcia Monte Rosario i powstrzymania ruchu jednostek pancernych wroga, licząc się z dużymi stratami, a nawet zniszczeniem pułku. Monte Rosario stanowiło główne gniazdo oporu przeciwnika na tym kierunku. Niemcy otwierali huraganowy ogień z odległości zaledwie kilkuset metrów, licząc w linii prostej do każdego pojazdu, który wychylił się zza szczytu sąsiedniego wzgórza. Szturm rozpoczął się 20 sierpnia o godzinie 15:15. Wsparcia udzieliło 7 pułków artylerii. Dowódca 2 Brygady Pancernej, generał brygady Bronisław Rakowski, dowodził z Il Vicinato, skąd Skorpiony prowadziły ogień. Podczas ostrzału trafiono 2 czołgi Panter. Szwadron pułku 6 Pancernego pod dowództwem porucznika Bohdana Tymienieckiego postawił zasłonę dymną i pod osłoną artylerii ruszył do szturmu. Na ostatnim odcinku wyprzedził własną piechotę i wdarł się na Monte Rosario. O godzinie 17 generał Rakowski wydał rozkaz do szturmu Skorpionom. Przed wieczorem Monte Rosario zostało zdobyte. W panterze zniszczonej przez pluton podporucznika Czesława Filmanowicza znaleziono polski pistolet WIS. Pochodzący także z pantery, proporczyk ze swastyką, generał Władysław Anders podarował brytyjskiemu premierowi Winstonowi Churchillowi podczas konferencji w kwaterze polowej 26 sierpnia. Pułki pancerne w walkach o Il Vicinato i Monte Rosario straciły 2 oficerów
18 szeregowych oraz ponad 70 rannych. Stracono m.in. 6 Shermanów, a 7 zostało uszkodzonych. Zdobyto lub zniszczono ponad 40 dział samobieżnych i przeciwpancernych oraz 6 czołgów. 23 sierpnia ruszyła ofensywa na linię Gotów rozciągającą się na 180 km w poprzek Półwyspu Apenińskiego od Pesaro do La Spezia nad Morzem Tyrreńskim. Był to silnie umocniony pas terenu o głębokości około 6 km. Oczyszczone z drzew przedpole kończyło się zaminowanym rowem przeciwczołgowym o szerokości 6 metrów, za którym zasieki broniły dostępu do betonowych i stalowych schronów oraz linii okopów. W głębi ukryto schrony z wieżami czołgów Panther. Kiedy wywiad Korpusu Kanadyjskiego zdobył informacje o luce między zmieniającymi się niemieckimi oddziałami, wyprowadzono błyskawiczne uderzenie. W wielu miejscach atakujący weszli w linie obronne tak szybko, że Niemcy nie zdążyli zająć stanowisk i usunąć tabliczek informujących o przejściach przez pola minowe. Linia Gotów na nadmorskim odcinku została zdobyta w pierwszych dniach września, kończąc 3-miesięczną kampanię adriatycką II Korpusu Polskiego. W połowie października 1944 roku Polacy rozpoczęli walki w Apeninach Emiliańskich. Była to ostatnia przeszkoda przed wyjściem na Nizinę Lombardzką w północnych Włoszech. Dlatego Niemcy stawiali tu zaciekły opór. Niemcy bronili się licznymi, niewielkimi grupami, obsadzając kluczowe drogi i podejścia. Na stokach kryły się gniazda karabinów maszynowych i snajperzy. Niemcy wysadzili trudne odcinki dróg i mosty, zastępowane przez saperów przewoźnymi mostami Bayleya. Na błotnistych górskich drogach czołgi traciły przyczepność, staczały się w przepaść, ginęli ludzie. Pojazdom groziły jednak przede wszystkim zasadzki, miny i ostrzał artylerii. Przez Montefortino przebiegała droga do kluczowych niemieckich umocnień. Wzgórze stało się terenem zaciekłych walk z użyciem czołgów. Czołgi zmusiły do poddania niemiecki pluton zajmujący ruiny kościoła, na którego miejscu stoi obecnie ten dom. Po miejscu, w którym stał kościół, pozostała ta charakterystyczna aleja cyprysów, przy końcu której strzałem z granatnika Panzerschreck zniszczony został czołg sierżanta Piotra Maćkowiaka z II szwadronu. Płonący Sherman zatarasował drogę, a następnie stoczył się z niej, a 4 spośród 5 członków załogi wyskoczyło, zanim eksplodowała amunicja. Droga do kolejnych umocnień na Casa del Fucci wiodła odsłoniętym grzbietem wzdłuż stanowisk niemieckiej artylerii. 2 czołgom udało się przejechać z maksymalną prędkością. Pociski przelatywały między nimi, wybuchały, ale nie wyrządziły szkód. Niestety następne czołgi nie miały już tyle szczęścia. W tym miejscu swój szlak bojowy zakończył Sherman o nazwie Pigmej. Niemiecki pocisk przebił jego pancerz, zabijając 3 członków załogi, w tym jednego z najlepszych oficerów pułku 4. Pancernego Skorpion, kapitana Władysława Drelicharza. Pamiątką tamtych dramatycznych wydarzeń jest wojskowy scyzoryk, wyjęty w tym miejscu z kieszeni spodni poległego kapitana Władysława Drelicharza. Po przejściu przez Apeniny alianci wstrzymali ofensywę do wiosny, żeby przygotować się do walk na północy Włoch. II Korpus Polski wzmocniły jednostki brytyjskie oraz indyjskie. Dywizje piechoty powiększono dzięki uzupełnieniom z Polaków zmuszonych do służby w armii niemieckiej, którzy poddawali się aliantom. II Brygada Pancerna otrzymała nowe wersje Shermanów i batalion komandosów zmotoryzowanych wyszkolony do współpracy z czołgami utworzony na bazie pierwszej samodzielnej kompanii komando. Batalion dołączył do brygady 17 kwietnia 1945 roku, a 2 dni później przeszedł chrzest w walce z jej starym wrogiem, 1. Dywizją Strzelców Spadochronowych. Taktyczne zgrupowanie broni połączonych, którego trzonem była II Brygada Pancerna, najcięższe walki stoczyło 19 kwietnia nad rzeką Gajana. Do jej przekroczenia niezbędne było zdobycie mostu w miejscowości Zambonini. Kompania żołnierzy 13 Batalionu Piechoty i pluton komandosów opanowały most, a saperzy rozbroili ładunki wybuchowe. Polskie czołgi przejechały po nim na pełnej prędkości i zajęły pozycję na drugim brzegu.
Shermany wjechały na stanowiska okopanych i wyposażonych w dużą ilość broni przeciwpancernej niemieckich spadochroniarzy. Do otoczonych czołgów dołączyli żołnierze z batalionu komandosów majora Władysława Smrokowskiego. Zaciekły bój, toczony na małych odległościach o utrzymanie kilometrowego przyczółka za rzeką Gajana, trwał do godzin nocnych i był najkrwawszym starciem od czasu bitwy o Monte Cassino. Polacy złamali niemiecki opór i ruszyli na kolejne przeprawy, w których pokonywaniu pomagały czołgi faszynowe i czołgi spychacze, które zasypywały kanały, umożliwiając przejazd ciężkiego sprzętu. Po zakończeniu walk generał Władysław Anders dostał od żołnierzy II Brygady Pancernej flagę ze swastyką z pierwszej Dywizji Strzelców Spadochronowych. 21 kwietnia 1945 roku Polacy triumfalnie wkroczyli do Bolonii. 8 maja zakończyła się wojna w Europie. W czerwcu brygada została przekształcona w II Warszawską Dywizję Pancerną. 15 sierpnia 1945 roku w Święto Wojska Polskiego pod Loreto odbyła się największa w dziejach polskiej broni pancernej defilada całej II Warszawskiej Dywizji Pancernej. I chociaż ostatnia defilada tak bardzo różniła się od tej pierwszej w ZSRR, droga do Polski była równie odległa. 9 miesięcy później zapadła decyzja, że polskie oddziały przekażą sprzęt, wrócą do Wielkiej Brytanii i zostaną rozwiązane. Wysiłek stworzenia nowoczesnej, dobrze uzbrojonej i wyszkolonej armii, która wróci do Polski ze sprzętem i sztandarami, zaprzepaściły decyzje polityczne podjęte bez udziału Polaków. Kiedy polscy żołnierze odjeżdżali ze stacji Civitanowa Marche, mimo późnej pory żegnało ich wielu mieszkańców miasteczka. Z początkiem 1947 roku w Wielkiej Brytanii rozpoczęto demobilizację II Warszawskiej Dywizji Pancernej. Jednostki pancerne II Korpusu Polskiego odegrały znaczącą rolę w kampanii włoskiej. Potencjał ocalony wraz z kilkuset wycieńczonymi, odnalezionymi w sowieckiej niewoli żołnierzami broni pancernej przyniósł owoce kilka lat później w postaci jednostki, która stała się pancerną pięścią II Korpusu Polskiego. Od Monte Cassino i Piedimonte San Germano, zdobycia Ancony, walk o linię Gotów i w Apeninach, aż do zdobycia Bolonii, często decydowała o polskich zwycięstwach. II Brygada Pancerna, a później II Warszawska Dywizja Pancerna były jednostkami rozwijającymi się, nowoczesnymi pod względem wyposażenia, szkolenia i organizacji. W działaniach bojowych wypracowały one wiele praktycznych rozwiązań i wciąż doskonaliły system walki. Umiejętne dowodzenie sprawiło, że zaangażowanie bojowe polskich pancerniaków można było wykorzystać w niekonwencjonalny sposób, przełamując stereotypy użycia tej broni. Po raz kolejny praktyka udowodniła, że najważniejszym zasobem są ludzie.